Cześć, witajcie w kolejnym odcinku HiFi Stories. Być może zauważyliście, że dzisiejszy świat audio oszalał na punkcie cyfrowej wygody. Streamingi, bezstratne formaty, bezprzewodowe przetworniki, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki w ułamku sekundy. Ale dla tych, którzy szukają absolutnej prawdy w dźwięku, najwyższy stopień wtajemniczenia kryje się zupełnie gdzie indziej. W powolnym, hipnotyzującym ruchu taśmy i aluminiowych szpul. Dzisiaj zabieram Was w podróż do ery, w której nie było kompromisów, a o jakości dźwięku decydowała precyzja szwajcarskich inżynierów w białych fartuchach. Porozmawiamy o marce, która bezdyskusyjnie zdefiniowała brzmienie złotej ery audio, czyli o firmie Studer. A pretekstem do tej opowieści jest ten oto piękny i potężny potwór. Mój studyjny magnetofon Studer B67. Zanim jednak taśma trafiła pod strzechy studiów nagraniowych, ludzkość musiała przejść długą i wyboistą drogę. Proces ten prowadzący do momentu, w którym dźwięk stał się plastyczną materią zapisaną na nośniku, rozpoczął się w 1898 roku za sprawą genialnego duńskiego wynalazcy Waldemara Poulsena. To on stworzył telegrafon. Pierwsze urządzenie, które potrafiło zarejestrować ludzki głos nie na woskowym wałku, ale na stalowym drucie magnetycznym. Choć koncepcja była przełomowa, drut miał potworne wady. Rwał się, plątał, a próba jego zlutowania skutkowała głośnym i nieprzyjemnym trzaskiem w odsłuchu. Prawdziwa rewolucja przyszła z Niemiec na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Niemiecki inżynier Fritz Fleumer wpadł na genialny pomysł. Zamiast ciężkiego i problematycznego drutu użył papierowej taśmy pokrytej proszkiem magnetycznym. Patent bardzo szybko odkupił chemiczny gigant IG Farben, czyli późniejszy BASF wraz z firmą AEG. I tak w 1935 roku narodził się pierwszy na świecie magnetofon taśmowy, AEG magnetofon K1. Jednak te wczesne nagrania brzmiały potwornie płasko i mocno szumiały. Przełom nastąpił całkowicie przez przypadek w 1940 roku w Berlinie. Dwóch inżynierów, Walter Weber i Hans-Joachim von Braunmühl, pracowało nad redukcją szumów. W wyniku usterki technicznej w jednym z aparatów do sygnału audio dostał się prąd o wysokiej częstotliwości. Ku zaskoczeniu wszystkich nagranie nagle stało się niewiarygodnie czyste. Pasmo przenoszenia wzrosło, a zniekształcenia zniknęły. Odkryli oni podkład wysokiej częstotliwości, czyli tzw. AC-bias. To odkrycie sprawiło, że radio publiczne w Niemczech mogło rejestrować koncerty symfoniczne z jakością, która wprawia w osłupienie alianckich kryptologów podsłuchujących audycje. Byli przekonani, że Niemcy nadają na żywo, bo nikt na świecie nie wierzył, że maszyna potrafi tak wiernie zarejestrować orkiestrę. Po wojnie te maszyny jako łup wojenny trafiły do USA, dając początek firmie Ampex. Ale w Europie narodził się człowiek, który miał tą technologię doprowadzić do absolutnego rzemieślniczego perfekcjonizmu. Tym człowiekiem był Willy Studer. Urodził się w 1912 roku w Zurychu i od najmłodszych lat przejawiał obsesyjne wręcz zainteresowanie radiotechniką i mechaniką precyzyjną. Nie pochodził z zamożnej rodziny, dlatego jego ścieżka edukacyjna opierała się na twardej, praktycznej nauce. Studiował elektrotechnikę w szkole technicznej, ale jego prawdziwym uniwersytetem były laboratoria i warsztaty, w których pracował od lat nastoletnich. Już jako młody chłopak zafascynował się radiami lampowymi. Budował je, rozbierał na części pierwsze i modyfikował. Przed założeniem własnej firmy Studer zdobywał szlify w kilku szwajcarskich przedsiębiorstwach technologicznych, gdzie projektował precyzyjne przyrządy pomiarowe i systemy wysokiej częstotliwości. Pracował m.in. nad konstrukcjami oscyloskopów, co nauczyło go jednej kluczowej rzeczy. W elektronice nie ma miejsca na domysły. Wszystko musi być policzone z dokładnością do mikrona i 1 Hz. W 1948 roku, mając zaledwie 36 lat i ogromny głód niezależności, zakłada w Herisau własną firmę Willy Studer Fabrik für elektronische Apparate. Na początku zatrudnia zaledwie 3 pracowników i buduje to, na czym znał się najlepiej – wysokiej klasy oscyloskopy dla laboratoriów. Zwrot akcji następuje w 1949 roku. Szwajcarski dystrybutor importuje z USA pierwszą partię amatorskich magnetofonów Bruch Sound Mirror. Maszyny te jednak kompletnie nie radziły sobie z europejskim napięciem i częstotliwością sieci.
były awaryjne i delikatne. Dystrybutor przynosi je do Studera z prośbą o przeróbkę i ratowanie biznesu. Willy Studer patrzy na amerykańską konstrukcję, kręci z dezaprobatą głową i mówi legendarne już słowa: nie będę tego naprawiał. Zrobię to od nowa, po szwajcarsku i po prostu lepiej. Tak rodzi się jego pierwszy magnetofon Dynavox, który po drobnych modyfikacjach staje się podwaliną pod konsumencką markę Revox. Studer był perfekcjonistą i pracocholikiem. Potrafił spędzać noc w fabryce, sprawdzając losowo wybrane podzespoły z linii produkcyjnej. Kiedy w latach 50. i 60. rynek zaczął domagać się sprzętu bezkompromisowego dla profesjonalnych studiów nagraniowych i rozgłośni radiowych, Studer oddzielił markę Revox od nowej studyjnej linii oznaczonej po prostu jego nazwiskiem. Dla niego magnetofon nie był urządzeniem grającym. Miał to być instrument pomiarowy o nieskończonej trwałości. Ta szwajcarska surowość, miłość do perfekcyjnych łożysk, odlewanych z aluminium konstrukcji i samodzielnie nawijanych transformatorów sprawiła, że marka Studer stała się synonimem studyjnego standardu na całym świecie. Gdy Studer na dobre wszedł do świata profesjonalnego audio, jego maszyny stały się sercem najważniejszych studiów nagraniowych na świecie. Od Londynu przez Nowy Jork, aż po legendarne studia w Nashville. Jeśli płyta miała brzmieć genialnie, w reżyserce musiał stać Studer. Muzyczna rewolucja lat 60., 70. i 80. została dosłownie zarejestrowana na szwajcarskich głowicach. Do legendy przeszły zwłaszcza maszyny wielościeżkowe, które całkowicie zmieniły sposób, w jaki komponuje się i produkuje muzykę. Wszystko zaczęło się od modelu J37. To była czterokanałowa, potężna maszyna lampowa ważąca grubo ponad 100 kg. To właśnie na dwóch takich zsynchronizowanych maszynach w studiu Abbey Road w 1967 roku zespół The Beatles nagrał swój przełomowy, absolutnie kultowy album Sgt. Pepper. George Martin, ich producent, wykorzystywał te 4 ścieżki do granic możliwości, miksując je między dwoma magnetofonami, by stworzyć niespotykane dotąd wielowarstwowe aranżacje. Prawdziwym, absolutnym królem ery rocka i popu stał się jednak wprowadzony w 1970 roku Studer A80. To była maszyna instytucja, produkowana w niezliczonych wersjach przez niemal 2 dekady. Wersja dwuścieżkowa służyła do masteringu, ale to wersje 24-ścieżkowe na taśmie o szerokości 2 cali zdefiniowały potęgę brzmienia lat 70. To na A80 nagrywali Pink Floyd, w tym kultowe Dark Side of the Moon, Queen, Led Zeppelin czy Fleetwood Mac podczas sesji do albumu Rumors. Realizatorzy kochali A80 za 2 rzeczy. Po pierwsze, był potwornie solidny i precyzyjny. Potrafił błyskawicznie przewijać ciężkie dwucalowe szpule bez najmniejszego ryzyka rozciągnięcia czy zerwania bezcennej taśmy matki. Po drugie, jego brzmienie miało niesamowitą masę, głęboki dół i aksamitną górę. Co ciekawe, A80 stał się podstawą dla mniejszego brata, mojego Studera B67, który przejął po nim pancerną filozofię projektowania modułowych kart audio, ale w bardziej kompaktowej i mobilnej formie, stworzonej z myślą o wozach transmisyjnych i studiach radiowych. Pod koniec lat 70. pojawił się A800, prawdopodobnie najbardziej zaawansowany i najlepiej brzmiący magnetofon wielościeżkowy w historii ludzkości. Sterowany mikroprocesorowo, z niesamowicie zaawansowanym systemem kontroli naciągu taśmy. Słynny producent Rick Rubin do dzisiaj uważa, że A800 to szczytowe osiągnięcie technologii audio. To na nim nagrywali tacy artyści jak Metallica, Red Hot Chili Peppers, U2 czy Michael Jackson. Nawet gdy na rynku pojawiły się pierwsze magnetofony cyfrowe, realizatorzy i tak najpierw nagrywali bębny i bas na A800, żeby uzyskać to analogowe nasycenie, a dopiero potem zgrywali materiał do domeny cyfrowej. Lata 80. przyniosły kolejne ikony, modele A807 i A810. To były komputery zamknięte w obudowie magnetofonu masteringowego. A810 jako pierwszy posiadał w pełni cyfrowy system kalibracji sterowany procesorem. Realizator mógł zaprogramować parametry prądu podkładu i korekcji dla 2 różnych typów taśmy i przełączać je jednym przyciskiem. A807 stał się absolutnym standardem w rozgłośniach radiowych na całym świecie, w tym w telewizji polskiej i polskim radiu, gdzie te maszyny pracowały bez przerwy przez niemal dekady. Zwieńczeniem całej analogowej ery był model A820. Gigantyczny, naszpikowany elektroniką potwór, będący pokazem absolutnej dominacji technologicznej Willy'ego Studera. Do dzisiaj te maszyny, o ile przetrwały w dobrym stanie, osiągają na rynku wtórnym zawrotne ceny,
i są sercem topowych studiów masteringowych, które realizują audiofilskie reedycje na winylach i taśmach. Przyjrzymy się teraz bliżej temu, co stoi za moimi plecami. Studer B67 zaprezentowany pod koniec lat 70. to kwintesencja kompaktowego jak na warunki studyjne magnetofonu masteringowo-emisyjnego. To maszyna dwuścieżkowa, pracująca na taśmie o szerokości 1/4 cala. Konstrukcję tą wyróżniała przede wszystkim filozofia napędu. Brak pasków, brak rolek pośrednich, które mogłyby się zużyć i degradować obroty. Mamy tutaj silniki z napędem bezpośrednim, sterowane mikroprocesorowo, gwarantujące niemal zerowe odchyłki drżenia i kołysania dźwięku. Kluczem do brzmienia są jednak głowice, projektowane i produkowane przez samego Studera, ze specjalnych autorskich stopów, niezwykle odporne na ścieranie o idealnej geometrii szczeliny. To one decydują o liniowości pasma i dynamice, która potrafi zawstydzić nowoczesne przetworniki cyfrowe. Mój egzemplarz to wersja MK2. Mamy tutaj 3 prędkości przesuwu taśmy. Urządzenie obsługuje standardy korekcji CCIR oraz NAB. Posiada niezwykle precyzyjny licznik czasu i całą elektronikę audio zamkniętą w wygodnych, wysuwanych modułach schowanych pod panelem sterowania. Posiadanie magnetofonu studyjnego tej klasy to ogromny przywilej, ale i spora odpowiedzialność. Te maszyny nie tolerują półśrodków ani zaniedbań. Stan mojego Studera mechanicznie jest doskonały. Silniki pracują cicho, hamulce mocno trzymają, a naciąg taśmy działa perfekcyjnie. Najważniejsze, że głowice są w dobrym stanie. Bardzo długo poszukiwałem takiego egzemplarza, który spełniłby to założenie i to się udało. Widać, że nie przepracował on zbyt wielu godzin, co pokrywa się z jego stanem technicznym. W przyszłości serwisu będzie wymagać jednak część elektroniki. Przede wszystkim kondensatory, które niestety starzeją się po latach. Komponenty takich marek jak Fraco i Rifa bezwzględnie wymagają wymiany. Po dekadach potrafią spłatać figla, dostać zwarcia i narobić szkód w unikalnych układach. Po tych operacjach czeka mnie też pełna, drobiazgowa kalibracja toru audio z użyciem wzorcowych taśm testowych. Ale jako pasjonat cieszę się, że mogę dać tej maszynie drugie życie, a te czynności są po prostu częścią tej analogowej przygody. Przejdźmy teraz do sedna tego odcinka i postawmy sobie pytanie. Dlaczego w dzisiejszych czasach zadajemy sobie tyle trudu? Inwestujemy czas i pieniądze w format sprzed pół wieku. Format, który jest niewygodny, drogi i wymaga ceremonialnych wręcz przygotowań, zanim usłyszymy pierwsze dźwięki, bo dźwięk z taśmy ma w sobie to coś fizjologicznie prawdziwego. Jest najbliższy oryginalnemu materiałowi zarejestrowanemu w studiu. To sprawia, że nie da się go porównać z niczym innym. Taśma oferuje niesamowitą dynamikę, ale przede wszystkim całkowity brak cyfrowej szorstkości. Sposób, w jaki analog naturalnie kompresuje wysokie tony, niesamowite nasycenie średnicy i potęga basu, tego nie da się podrobić żadną cyfrową wtyczką. Przestrzeń jest trójwymiarowa i ma namacalną głębię. Jest to sport elitarny, wymagający i drogi. Koszt nowej, czystej taśmy to spore obciążenie. Taśmy się starzeją, wymagają odpowiednich warunków przechowywania, a sam magnetofon wymaga regularnej opieki, czyszczenia toru przesuwu i demagnetyzacji głowic. No i dostępność samego materiału muzycznego na taśmach jest mocno ograniczona. Ale kiedy już spełnicie te wszystkie warunki i zdobędziecie odpowiednie nagranie, wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Przykładem niech będzie to konkretne nagranie. Jest to 9. symfonia Antonina Dworzaka, zatytułowana Z Nowego Świata, w wykonaniu filharmoników berlińskich pod batutą Rafaela Kubelika. Zarejestrowana dla Deutsche Grammophon w czerwcu 1972 roku. Dla wielu to interpretacyjne i brzmieniowe arcydzieło. Dlaczego ta taśma brzmi tak zjawiskowo? Klucz tkwi w 3 rzeczach: genialnej akustyce, purystycznej metodzie rejestracji i unikalnym ustawieniu orkiestry. Zacznijmy od miejsca. Nagrania nie dokonano w sterylnej współczesnej filharmonii, ale w Jezus Christus Kirche w Berlinie. Ten ewangelicki kościół to absolutna mekka dla realizatorów muzyki klasycznej. Deutsche Grammophon, a także wiele innych wytwórni nagrywało tam swoje największe dzieła. Ta świątynia ma unikalną kubaturę i drewniane wykończenie stropu, które daje niezwykle długi, ale jednocześnie niesamowicie selektywny pogłos. Nie mamy tu wrażenia rozmywania się dźwięku. Kiedy wchodzą kotły i sekcje dęte, akustyka kościoła nie tylko potęguje ich masę, ale pozwala zachować perfekcyjną czytelność każdego instrumentu.
Słuchając tego nagrania ze szpuli, doskonale czuć kubaturę tego budynku. Drugi element to zasługa reżysera dźwięku Hansa Petera Schweigmana. W Deutsche Grammophon wybór mikrofonów był kluczową kwestią. W przeciwieństwie do dzisiejszych sesji, gdzie nad orkiestrą wiesza się po 60 mikrofonów, a potem sztucznie miksuje i nakłada cyfrowe efekty, tutaj podstawą był system oparty na wielkomembranowych kapsułach Neumanna. Rozmieszczono je tak, aby uchwycić naturalny balans orkiestry. Sygnał wędrował najkrótszą możliwą drogą, przez analogowe stoły mikserskie prosto na wielościeżkowy magnetofon. Żadnej cyfrowej kompresji, żadnej korekcji fazowej. To, co słyszymy, to czysta fizyka i powietrze poruszające się w głównej nawie kościoła. I wreszcie samo ustawienie orkiestry, które Kubelik zaaranżował w niemiecki tradycyjny sposób. Rozsadził pierwsze i drugie skrzypce po przeciwległych stronach sceny. Pierwsze po lewej, drugie po prawej. Dzisiaj najczęściej sadza się je obok siebie po lewej stronie. W efekcie w drugim ruchu symfonii, kiedy tematy muzyczne wędrują i przeplatają się między sekcjami skrzypiec, na taśmie słyszymy genialny, naturalny dialog stereofoniczny, który dosłownie krąży w przestrzeni. Wiolonczele i kontrabasy zostały cofnięte w głąb sceny, co w połączeniu z akustyką kościoła daje niesamowitą głębię planów. Taśma oddaje pełną i bezkompromisową dynamikę tamtej sesji. Sposób, w jaki analog radzi sobie z gwałtownymi przejściami od cichych partii do potężnego wejścia całej orkiestry, jest po prostu mistrzowski. Nie ma tu mowy o cyfrowym ściśnięciu dźwięku czy ostrości. Dźwięk ma pełną swobodę, naturalny oddech i gładkość. Na koniec tego odcinka zostawiam Was z moimi przemyśleniami. Studer B67 to nie jest po prostu zwykły odtwarzacz z minionej epoki. To instrument, dzieło sztuki inżynieryjnej i przede wszystkim maszyna czasu. Pomimo swoich lat, kaprysów i konieczności stałego serwisowania, nie wyobrażam sobie mojego systemu bez magnetofonu. To ostateczny punkt odniesienia i źródło czystej prawdy w muzyce. A jakie są Wasze doświadczenia z magnetofonami szpulowymi? Czy uważacie, że to piękny anachronizm i przerost formy nad treścią? Czy może tak jak ja daliście się porwać magii taśmy? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie HiFi Stories, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o sprzęcie z duszą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!